Cześć, z tej strony Libra z GameOnly.pl. Dzisiaj przychodzę do Was z moimi wrażeniami z wczesnego dostępu do gry Gedonia 2 w wersji na PC. O planach odnośnie wydania tej produkcji też na innych platformach nic mi nie wiadomo, ale pierwsza część nie wyściubiła nosa poza pecety, więc po drugiej też się tego nie spodziewam. Gedonia 2 to RPG z otwartym światem, który możemy eksplorować samotnie lub w koopie z maksymalnie 4 innymi osobami. Nie da się ukryć, że nie jest to najpiękniejszy tytuł, jaki można pobrać ze Steama. Grafika jest dosyć prosta, często też albo brzydka, albo wyglądająca jak coś sprzed 10, może 15 lat. Równie często jednak lokacje, które zwiedzamy, czy widoki, na jakie się natkniemy, są tak bajkowe i emanują tak przyjemnym, high fantasy klimatem, że nie tylko mogą się podobać, ale wręcz kuszą, aby zachować daną scenę na zdjęciu. Wiele elementów jest tutaj przerysowanych, nieco kreskówkowych, a całość zdaje mi się mocno inspirowana stylistyką świata World of Warcraft. Bardzo ładnie prezentują się przedmioty, w jakie możemy się wyposażyć. Pod względem progresji wizualnej i dostosowywania postaci do naszych preferencji w kwestii ubioru, już na tym etapie mamy do czynienia z bardzo solidnym wykonaniem. W ogóle to, jaka nasza postać jest i wolność w jej kreowaniu jest dla twórcy drugiej Gedonii ważną kwestią, co czuć od pierwszych chwil. Chociaż kreator wyglądu bohatera nie należy do najbardziej rozbudowanych, to pozwala nam na stworzenie mniej lub bardziej umięśnionego, pokracznego protagonisty. Może i nie wygląda on najlepiej, ale jak później się okaże, pasuje do całej reszty równie niezgrabnego uniwersum Gedonii. Znacznie ciekawiej robi się przy wyborze początkowych statystyk. To bardzo ważny etap, który przełoży się odczuwalnie na nasze możliwości gameplayowe. Jeżeli zdecydujemy się na totalnego głupka, to możemy całkiem zablokować sobie możliwość craftingu, a inwestując w zręczność dostaniemy podwójny skok, który pozwoli odnaleźć wiele ukrytych skarbów. Dalej określamy też przeszłość naszej postaci. W ten sposób nie tylko dostaniemy inne przedmioty na starcie, ale też napotkamy inne losowe wydarzenia. Będziemy mogli również skorzystać z unikalnych linii dialogowych i doprowadzić pewne zadania do zupełnie nieoczekiwanych rozwiązań. Mamy wyjątkowo duże pole do popisu przy definiowaniu tego, kim chcemy w tym świecie być. Pod względem rozgrywki to produkcja bardzo klasyczna. Dostajemy wielką, otwartą mapę wypełnioną przeciwnikami, pobocznymi aktywnościami oraz, rzecz jasna, wykrzyknikami symbolizującymi zadania, których możemy się podjąć. Zadania są zazwyczaj wieloetapowe i właściwie nigdy nie kończą się tak, jak można by oczekiwać w momencie ich przyjmowania. To znaczy, mogą się tak skończyć, ale jak dotąd każde, na które się natknąłem, oferowało kilka możliwości jego zaliczenia. Do tego bywa też tak, że pewne rozwiązania misji są przed nami ukryte i tylko dokładna eksploracja każdego zakamarka ujawni informacje wywracające do góry nogami to, czego dowiedzieliśmy się wcześniej. System walki nie należy do tych zachwycających płynnością. Trudno tu też mówić o jakimś szczególnym rozbudowaniu. Trzymamy jeden przycisk, a bohater wyprowadza kolejne ciosy, których prędkość uzależniona jest od rodzaju oręża, z jakiego korzystamy. Wyposażyć możemy się w potężne i powolne topory, broń jednoręczną i tarczę, łuk, magiczną laskę czy 2 sztylety. Potyczki zyskują na dynamice i stają się coraz bardziej efektowne wraz z rozwojem naszej postaci. Kolejne umiejętności trafiające na pasek szybkiego dostępu nie tylko prezentują się całkiem miło dla oka, ale też realnie wpływają na sytuację na polu bitwy. W obecnej wersji nie mamy dostępu do wszystkich drzewek rozwoju, ale już teraz ich liczba robi wrażenie. Możemy dowolnie mieszać zdolności z różnych dziedzin i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby najpierw przywalić wrogom mieczem, później posłać w ich stronę kulę ognia, a na koniec wyciągnąć lutnię i odnowić nadszarpniętą pulę zdrowia magiczną, leczniczą pieśnią. Obecnie trudno powiedzieć coś dobrego o oprawie dźwiękowej. Fajnie, że w tak niszowej produkcji dostajemy dubbing. Nie zachwyca on grą aktorską, ale jest znośny. Muzyka w najlepszym przypadku po prostu nie irytuje, a odgłosy umiejętności wrogów czy świata należą do tych mocno przeciętnych, a czasem słabych. Gedonia 2 nie jest ukrytą perełką wczesnego dostępu i zapewne nawet po premierze będzie drewniana do tego stopnia, że wiele osób od siebie odrzuci. Chciałbym się mylić i wierzyć, że walka i poruszanie staną się płynne, a świat gry będzie obfitował w wiele systemów, które będą organicznie się zazębiać, ale jakoś nie jestem do tego przekonany. Mnie jednak, pomimo swoich problemów i ogólnej toporności, produkcja ta wyjątkowo wciąga. Podoba mi się bajkowa grafika, setting średniowiecznego fantasy i wolność, jaką dostajemy w kwestii kreacji naszej postaci. Odpowiada mi czasem cringe'owy, a czasem zaskakujący i zabawny humor, jakim przepełniony jest ten świat i misje, które wypełniamy.
Przypomina mi to, co studio Larian zaserwowało nam na przykład w Divinity 2 Ego Draconis. Dużo trzeba tej grze wybaczyć, ale dostrzegam w niej potencjał na wiele godzin przyjemnej, RPGowej zabawy. W jej poprzedniczce wyczyściłem mapę ze wszystkich dostępnych aktywności i zapewne tutaj będzie tak samo. Dajcie znać w komentarzach, jak oceniacie to, co jak na razie ma do zaoferowania Gedonia 2. Ciekawi mnie też, czy ktoś z Was grał w jedynkę oraz czy rozważacie danie szansy części drugiej. Wielkie dzięki dla wszystkich wspierających Lupego Lajka, a ja się już z Wami żegnam. Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć!